Nazywam się Michał Mazantowicz, jestem na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zajmuję się nauczaniem studentów fizyki, ale też takich zagadnień zaawansowanych związanych z konwersją energii, z pozyskiwaniem energii, z magazynowaniem energii. Fotowoltaika w większości warunków może się opłacać, natomiast musimy w umiejętny sposób skonfigurować cały system, który jest z fotowoltaiką związany. Fotowoltaika nie składa się jedynie z panela słonecznego, składa się również z urządzeń, które muszą zająć się zamianą energii, jaką pozyskamy w postaci elektrycznej, w postaci prądu stałego do prądu zmiennego. Wreszcie coraz częściej musimy tę energię zmagazynować. Fotowoltaika w pierwszych swoich wariantach wykonania znajdowała się w zasadzie na granicy opłacalności. W pewnych specyficznych zastosowaniach się opłacała. W tej chwili mamy już panele fotowoltaiczne, które pracują w na tyle wydajny sposób, że w ciągu swojego życia są w stanie się spłacić i w najkorzystniejszych wariantach systemy fotowoltaiczne mogą swój koszt spłacić już w ciągu 2 lat, ale znane są też systemy, które są skonfigurowane w ten sposób, że w dalszym ciągu się walczy z opłacalnością. Trzeba też pamiętać, że systemy fotowoltaiczne nie składają się jedynie z urządzeń, ale też na opłacalność fotowoltaiki mają wpływ plany taryfowe. Zdarza się, że część energii z fotowoltaiki musimy sprzedać do sieci elektrycznej. Następnie musimy wtedy, kiedy już fotowoltaika nie produkuje energii, musimy zakupić energię i zdarza się w tej chwili, mimo tego, że mamy bardzo wydajne panele, bardzo również tanie panele, to jest bardzo często najtańsza część całej instalacji, zdarza się, że w dalszym ciągu walczymy z opłacalnością systemów fotowoltaicznych, dlatego że sporą część z energii musimy sprzedać do sieci, żeby ją później kupić. Sposobem na to bardzo dobrym jest skonfigurowanie całego systemu tak, żeby jak najwięcej energii zużyć na własne potrzeby. Wtedy fotowoltaika najbardziej się opłaca i wtedy z czystym sumieniem jestem w stanie powiedzieć, że fotowoltaikę będzie zawsze się opłacać, jeśli będziemy w stanie zużyć tą energię na własne potrzeby. Czasem należy tylko otworzyć umysł na rozwiązania, które nie są tradycyjne, na przykład na to, żeby nadmiar energii z fotowoltaiki zamieniać w ciepło. Zdarza się, że nie możemy sprzedawać energii do sieci. Lokalnie sieć tej energii nie jest już w stanie przyjąć. Wtedy możemy ją albo zmagazynować w postaci energii elektrycznej, lub możemy ją zmagazynować w postaci ciepła. Jeśli zrobimy system, który będzie działał w inteligentny sposób, taki system zawsze jest się w stanie spłacić w ciągu swojego czasu użytkowania, czyli wtedy fotowoltaika zawsze będzie się opłacać, ale pod warunkiem, że system wszystkich urządzeń współpracujących z fotowoltaiką skonfigurujemy tak, że on będzie dostosowany do potrzeb użytkownika. Jeśli system się dobierze w mądry sposób, to on również zawsze będzie się spłacał ekonomicznie.